Siemanko! Witamy w Maladze! No i dobra, mamy pierwszy dzień tak naprawdę pełny w Maladze. Wczoraj przylecieliśmy, to byliśmy się tylko przejść tutaj troszeczkę po okolicy, no wiadomo, wieczorem już też nie było sensu nagrywać. Także dzisiaj lecimy pozwiedzać Malagę, idziemy najpierw ogólnie w stronę zamku tutaj z Malagi. Castillo de Gibraltar Faro, jeśli się nie mylę, znajduje się na 131 metrach nad poziomem morza, też jak się nie mylę oczywiście, patrzcie co się ma w głowie. No i co, po drodze zwiedzimy różne inne atrakcje okoliczne, także na pewno będzie co oglądać. No i idziemy w las. Zdążyliście zauważyć, mamy troszeczkę większą grupę. Tym razem 4 osoby jesteśmy, także będzie wesoło na pewno. Bagiety jadą! Idziemy na czuja, zaraz się okaże, czy nie będziemy zawracać. Kolejna pauza. Pierwsze wymoczki. Już pauza. O, i kolejny ziomuś sobie gra. Schody do nieba. Schody do nieba. No tak trochę jest już. Ale nie jest stromo na szczęście. Dobra jest droga w miarę. No już coraz ładniej jest. Wiadomo, im wyżej, tym ładniej, nie? Dobra, co 5 minut pauza na zdjęcie. Czemu mnie to nie dziwi? Mamy ładnie już tu, pan muzykę gra na żywo przy wejściu. Idziemy! Dobra, już jesteśmy prawie na górze, za nami będą schody. Przed nami w sumie, za moimi plecami do pokonania. Już widać ludzi u góry, na murach. Słuchajcie, ogólnie cały ten zamek został zbudowany jakoś w pierwszej połowie XIV wieku przez Jusufa Muzułmańskiego. Tak. No takim to można. Cwaniaki. Dobra, już w miarę jakoś panoramę widać, ale jeszcze nie jesteśmy na samej górze. Także... Dobra, została końcówka praktycznie. Tam widzę, jakiś balkon widokowy jest. Ogólnie to mamy 21 stopni. Jest mocne dosyć słońce, jak się tu wchodzi. Ale tak naprawdę w Polsce jest chyba tyle samo teraz stopni aktualnie. Nie wiem jak tam z deszczem, czy ogólnie z zachmurzeniem, ale pewno jest podobnie temperaturowo. Ale grzeje. Oj, coraz ładniej. Tu też muzyczka. Elegancko. Bardzo fajny klimat, trzeba przyznać. Przyjemnie się zwiedza w takim właśnie klimacie. Tu kłódki mają standardowo. O i tu mamy też stadion. Z góry widać właśnie. No i ogólnie prawie całe miasto tak naprawdę. Stąd już widać. Tam. Chodzimy do punktu, gdzie tu widzę jakieś busy dojeżdżają i tak dalej. Co prawda miejsca parkingowe są tylko dla inwalidów, ale na pewno można tu autobusem sobie po prostu dojechać, żeby nie wchodzić po tylu schodach, po tej górce. Wiadomo, nie każdy jest wiekowy albo ogólnie sportowy, że tak to ujmę, żeby dojść. Ale jak Sara doszła, to wy też dacie radę. I tu jest wejście, zaraz. O, będą ceny. Podane mamy ceny. 3,50 będzie samo wejście, 5,50 jest jeszcze z takim innym zamkiem, powiedzmy tutaj. I jest mała kolejka do biletów. A słuchajcie, bilety w takim automacie się kupuje. A gdzie tu się cash układa? I właśnie można i gotówką, i można kartą w razie co. No i dobra, wchodzimy. Co my tu mamy? Mamy mapę jakąś na start. Bęk. I idziemy sobie. Widzę, że tam coraz wyżej będzie się dało wchodzić. Elegancko. Pseudo studentki weszły na bilet studencki. Słuchajcie, zamek ogólnie tutaj przejęli Hiszpanie dopiero w
1487 roku. No i w sumie tak służył jako taki obronny zamek do 1925. Nie został zbudowany takimi już nowocześniejszymi troszeczkę, tutaj no jak na dane czasy oczywiście technologiami powiedzmy, gdzie jakieś są właśnie, nie wiem, zygzaki i tak dalej, żeby się nie dało tutaj sprzętu ciężkiego wnieść do wyważenia bramy. No takie na dany moment to było przemyślane, nie wiem jak to do dzisiaj się sprawdza. No. Przyznać, trochę ludzi jest ogólnie. O dziwo. Nie, jak wczoraj przylecieliśmy tutaj, to w ogóle prawie nie widzieliśmy ludzi przy porcie. Chodziliśmy sobie tak dalej. Dopiero jak na Starówkę poszliśmy, to się okazało, że tam knajpki pełne są. No jesteśmy na samej górze wręcz. Tak, nawet nie wręcz, to jest sama góra. Na ogół muszę przyznać, jak nie lubię jakoś zbytnio portowych miast, bo też ta woda jest z reguły brudna po prostu w morzu, ale tutaj o dziwo wygląda bardzo ładnie, to jest dalej taka przezroczysta, ładna, aż mnie zszokowało. Dobra, zrobimy małą rundkę dookoła, jak to wygląda z góry, z innej strony, jak mi ludzie pozwolą oczywiście, turyści inni, przejście tak. O, udało się w miarę. Też tu słabo widać akurat, no ale dobre i tyle, nie? No tu jest ten parking na dole, tam fajnie wygląda to też, dalej wybrzeże, tutaj no drzewa zasłaniają, słaby punkt jest, ale tak jest git. Dobra, jeszcze z tej strony wam pokażę, jak to wygląda. No miasto ogólnie, miasto góry. Ładny widok, trzeba przyznać, no ale szczerze mówiąc sporo drzewa zasłaniają, akurat takie fajne punkty niestety, no ale nie spać, zwiedzać. Przejdziemy, tu jest jeszcze jakiś taki punkt obserwacyjny. Nie ma chyba zejścia, będziemy musieli się cofnąć tędy, ale będzie na pewno nowy widok przynajmniej. Dobra, mamy taki balkonik mały. O, i właśnie dziewczyny o tym rozmawiają. I tam znając życie pójdziemy. Dobra, schodzimy niżej troszeczkę. Jeszcze tutaj te piętro zwiedzić. I mamy armatę. Idziemy dalej. Dobra, jeszcze na terenie tu oczywiście się toalety znajdują, jakaś knajpka jest, także by ktoś nie miał picia albo był głodny, może też zawsze sobie wstąpić tutaj. Jest dobrze. Słuchajcie, i co? Tak nie zanudzając, jest jeszcze trochę tutaj ścieżek takich, no już trochę mniej ciekawych jak dla mnie. Jest po prostu mur i trochę parku, ale tam jeszcze dojdziemy, gdzieś coś będzie. Chyba ostatnia część nam została do zwiedzenia tam właśnie. No i mamy drugą stronę, już idziemy sobie. Jesteśmy na wieży. No i z drugiej strony mamy widok. No nawet spore to miasto, nie? Ale Tczew większy. Tam przed nami jeszcze jest twierdza Alcazaba. I tam jeszcze się też udamy, bo tam bilety też mamy zakupione. Dziewczyny mi uciekły, nawet nie poczekają, patrzcie. Ogólnie widoki bardzo fajne, trzeba przyznać. I mamy ślepy zaułek. Koniec gry. Ale ogólnie ładnie to wygląda tutaj. Też nie ma pęk. No i wracamy. Dobra, obeszliśmy już cały zamek praktycznie, że nie zanudzając zwijamy sobie dalej na następną atrakcję. Gdzie widoki naprawdę pierwsza klasa. Warto wejść sobie tutaj. Nawet jak ktoś nie chce płacić, to połowa drogi jest za darmo dla Januszy. O, no my idziemy sobie zrobić pauzę teraz tu, gdzie pan gra. Małą, chociaż na minutkę usiąść przy muzyce i idziemy. Takim małym parkiem powiedzmy przechodzimy obok jeszcze. Jakaś fontanna jest. Tu nie jest trochę kwiatów. I no, ładne widoki są przyjemne na pewno, żeby odpocząć sobie. Dobra, to jest ogólnie ratusz z drugiej strony, my przechodzimy. Nie od tej głównej. No i idziemy do tej twierdzy, trochę mniejszej. Jak już wspomniałem zresztą wcześniej. Dobra, mamy tutaj już wejście do twierdzy Alcazaba. Macie entradę.
I wchodzimy, jest to trochę starsza twierdza niż ten zamek, na którym byliśmy. Na szczęście mamy bilety z poprzedniego miejsca, bo już kolejki się porobiły, jakaś wycieczka zorganizowana tam jest. Mogliśmy ich minąć. Dobra, przed nami jest tu Teatr Rzymski. Właśnie. Nawet ładnie zachowany. Trzeba przyznać. Widać, tu jest nowsza część, tu gdzie już teraz ludzie siedzą sobie. Są nowsze płytki niż tutaj takie, gdzie nie można przejść, nie ma dostępu. Pum, 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 pum. Tu mamy makietę całego właśnie zamku, tej twierdzy też. Dobra, jesteśmy już za bramką z biletami. Wchodzimy na tą twierdzę właśnie, jeżeli uda nam się przejść przez tą wycieczkę. Już nas pan przepuścił, widzę, elegancko. Trochę ludzi wychodzi, kurde, sporo. Więcej niż wchodzi na razie. Słuchajcie, ogólnie tą twierdzę, już teraz na której jesteśmy, rozpoczęto budowę w 750 chyba, w którymś roku? 56? Skończyli w 780, coś takiego, jeśli się nie mylę. I było parę razy odbudowana, a taka największa, powiedzcie, bo mi przerwano trochę ogólnie, ktoś mnie wołał. I co, taka największa, powiedzmy, już odbudowa tutaj tego wszystkiego była w 1933 roku już, czyli no w sumie nawet niedawno można powiedzieć. No i tyle z ważniejszych takich informacji ogólnie. Idziemy zwiedzać. Nie wiem, co tam patrzą, chyba kwiaty jakieś. Ogólnie mam wrażenie, że na tej twierdzy jest więcej ludzi niż na tamtym zamku. Albo może jest mniejsze przejście i dlatego się tak wydaje, jest większy tłum. Przyszli wszyscy tam. Nie wiadomo. Się okaże, gdzie było wyżej. Nie, słuchajcie, fajnie, tu jest dużo zieleni, naprawdę ładnie i się przyjemnie chodzi. Poszliśmy w tą stronę, najpierw na pałac jakiś tu, ponieważ w drugą stronę bar miał być jakiś, to do baru pójdziemy sobie potem zobaczyć, zerknąć jak wygląda. A tutaj naprawdę ładnie, jakaś fontanna. Tutaj też już jest widok właśnie na port. No wiadomo, już widzieliśmy go z wyższych punktów, więc tutaj aż takiego wrażenia nie będzie robił. No ale jak ktoś tu przyjdzie, no to też jest bajka, nie powiem, że nie. Patrzcie, jak tu właśnie płynie sobie woda elegancko przez środek. Tu mamy wodopój. Niestety tu się kończy. Spore nawet te mury, nie chciałbym się po nich wdrapywać. Ma być 4. No to co jakiś kawałek będą już takie fontanny, jakieś wodopoje. Nie wpadli młody. Ej, to nie prysznic! Halo! Tu mamy jakiś taras znowu. Kolejny z widokiem. Dobra, wchodzimy do środka. No, tu nic nie ma. Zobaczymy. O, ładne kolumny. Jezu, ale ludzi napchane. Tu mamy kolejną salę z makietą. O, basen mają nawet. Super. Słuchajcie, tu jest sporo takich właśnie pomieszczeń. Są małe tuneliki, nie wszystko zdążę nagrać, bo pełno ludzi chodzi. No, tu jeszcze jakieś zabytki, jakieś wazy i inne dzbany. I co, idziemy dalej. Pum, 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 pum. Chyba oryginalna podłoga, jaka była wcześniej, przed remontem, tym z 1933. No, nie było nic więcej, jest dalej takich pomieszczeń. Jest to oglądać na pewno. O, a to z Ikei chyba, widziałem takie. No, wygląda no jak jakiś pies. Jesteśmy na murze trochę wyżej. Tam widać właśnie na dole był ten teatr. Pod nami. Ale spoko. Ogłoszenie parafialne, bardzo się cieszę, że już kończymy część zabytkową i będzie można chodzić po płaskim terenie. Kto jej tak powiedział ogólnie, bo jeszcze stąd nie wychodzimy i nikt nie powiedział, że później będziemy po płaskim chodzić. Także z pozdrowieniami dla Sary idziemy jeszcze tam do góry. Tak ogólnie. Czyli tu jest droga do tego baru. Nie wiem, czy coś jeszcze tu będzie.
Ale wygląda bardzo ładnie, szczerze mówiąc. Jest fajna zieleń, ścieżki jakieś porobione, spoko, kwiatki. Pom. To jest jeszcze punkt widokowy ogólnie, ale tam z tyłu było sporo ludzi, ciężko przejść. Co? Tak, tędy schodziliśmy właśnie z zamku. Tą drogą. No, spróbuję się tutaj dostać gdzieś, ale jak widzicie, może być ciężko. O, tam się zwalnia miejscowa jakaś. Na chwilkę. Dobra, tu jest jeszcze ten bar. Niżej trochę, już tam nie będziemy wchodzić. No i kończymy, myślę, tą twierdzę. Faktycznie koniec zabytków chyba na dzisiaj będzie. Prawdopodobnie wrócimy i albo pójdziemy sobie na plażę, albo do miasta. No i elegancko mam teraz punkt właśnie widokowy na całą tutaj tę staróweczkę, no całą, nie, na kawałek starówki. Fajne. No i też zamek tu widać te. Już się zaczyna wojna, plażowanie czy chodzenie dalej. No i dobra, opuściliśmy już tutaj tą twierdzę. Także zmierzamy pewnie gdzieś w stronę, nie wiem, domu. Postroje kąpielowe, albo jeszcze się gdzieś przejść po drodze. Zobaczymy jak wyjdzie. Idziemy sobie teraz parkiem do domu. Ogólnie będę pewnie w miarę często pokazywał ten park, ponieważ mieszkamy tu niedaleko, przy tym porcie też. Także znając życie, będziemy często tędy przechodzić. Dobra, my jesteśmy po małej przerwie. Byliśmy sobie coś wszamać w domu. Tu ogólnie znajduje się nasz apartament. Mamy tu właśnie po lewej stronie jakby okna. No i co do morza nie jest daleko, jakby nie patrzeć. Idziemy się przejść. Teraz to już w skarpetkach. Bez sensu jest ściągać, no. Ogólnie powiem wam, że wiatr piska straszny. Zresztą pewnie będziecie to słyszeć. Nikt się nie kąpie ogólnie. Jest chyba jeszcze za zimno, tak mi się wydaje. Chociaż no, szczerze podobnie było na Cyprze jak byliśmy i ludzie się kąpali. Tutaj wymikają po prostu. Pum, o, fajne palemki, ale patrzcie jakie wygięte od wiatru wszystkie w prawo. Teraz nagle deszcz do góry. Dobra, mamy port już, ale dalej pizga. Woda ładna nawet w porcie. Uwaga, nie topesz! Biały nie topesz. Biały nie topesz. Porównaniu do innych. A nawet się o to nie prosił. Dobra, tam już nie dojdziemy, także zawracamy. Chcieliśmy obejrzeć chociaż dookoła jak to wygląda, no ale może być. I dobra, to jest taki płot ogólnie, ale jeszcze tak to wygląda z drugiej strony. I wracamy, idziemy drugą mańkę. Dobra, mamy latarnię tutaj i idziemy się wpierdzielasz w kadr, ziomu się. I tu taki jeszcze deptak jest. Tam już wczoraj byliśmy wieczorem, ale idziemy, zobaczymy te knajpy, jak to wygląda za dnia ogólnie, bo wieczorem ogólnie było pusto praktycznie tutaj. Także mam nadzieję, że się zmieni trochę, będzie weselej. No powiem wam, dużo lepiej to wygląda, już jest trochę więcej ludzi dzisiaj. Mamy statek, on już od wczoraj stoi, przypuszczam, że już długo tu stoi. I knajpki głównie, tam później parę sklepików będzie, z tego co kojarzę. Powiem wam szczerze, te sporo knajpek jest jeszcze ogólnie pustych, widać, że jeszcze się sezon do końca jakby nie nagrał, nie zaczął. I co, no przypuszczam, że w sezonie właśnie za parę miesięcy będzie tu jeszcze więcej ludzi napchane. A jeszcze tutaj macie taki widoczek, tam właśnie jest twierdza, na której byliśmy. Najwyżej jest zamek, tak mury widać bardziej. Patrzcie, znaleźliśmy jeżdżącą kupę.
Znaczy ogólnie jaka piękna woda jest. No, tu jest trochę brudna, widzę przy porcie. Jakieś śmieci nawrzucane, ale kolorem i tak ładnie daje radę. Chciałbym się zapytać o rejsy statkiem na zachód słońca i kosztują tak średnio od 15 do 22 chyba euro od osoby, dorosłej oczywiście. Całkiem spoko ceny i raczej się wybierzemy dzisiaj, także spoczko. O, stara znalazła swoje straganiki, już biegnie tam. Masz stragany. Dzięki. Zniżka na Uber Eatsa? Super. Rano trzeba wstać. My mamy dalej stragany jeszcze, tam widzę dalej się ciągną, ale tak szczerze mówiąc to nie ma tu dla mnie nic specjalnego. No, warto się przejść, zobaczyć jak ktoś chce coś kupić, ale tak szału nie ma na moje. No, jesteśmy na takim placu, jeszcze mamy tu fontannę ogólnie. Idziemy się przejść jeszcze przed tym rejsem, jeśli zdążymy, gdzieś na kolację niedługo. Bang, bang, bang. Dobra, jesteśmy tu na takim placu, idziemy. Jest starówka jakby, coś takiego, przynajmniej tak to wygląda. Byliśmy tu wczoraj ogólnie, wieczorkiem, ale no bez kamery i powiem wam szczerze, było trochę bardziej tu pusto, ale knajpki o dziwo były zapełnione, było sporo osób. Podłoga? Możliwe. Dobra, zatrzymaliśmy się na pizzę w knajpie. Dobra, słuchajcie, będziemy płynąć niedługo, za jakąś godzinkę, właśnie takim stateczkiem małym, nie wiem, promem czy statkiem, co to jest do końca. Także co, myślę, że odcinek już jest wystarczająco długi, nie będę tego przedłużać. Zobaczymy sobie to w następnym odcinku, na spokojnie, krótszy będzie, ale będzie po prostu oddzielny. Także dzięki, że oglądaliście. Zapraszam niedługo, wbijcie na Instagrama, zostawcie suba, zostawcie komentarz po sobie i yo!